Cześć, mam na imię Dorota i to jest Polish Lesson with Dorota. Dzisiaj będę mówić o tym, jak się mówi po polsku to get married. To zależy od tego, czy mówimy o mężczyźnie, o kobiecie, czy o mężczyźnie i kobiecie razem. I mamy kilka opcji. Mamy 4 podstawowe opcje. Brać, wziąć ślub z. Pobierać się, pobrać się. Wychodzić, wyjść za mąż, za. I żenić się, ożenić się. Podaję czasowniki w 2 formach. Pierwsza forma, na przykład brać, pobierać się, wychodzić i żenić się, to jest aspekt niedokonany, a druga forma, wziąć, pobrać się, wyjść i ożenić się, to jest aspekt dokonany. Zaraz podam konkretne przykłady, jak tego używać. No dobrze, pierwsza opcja to jest brać, wziąć ślub z. To jest taka najbardziej uniwersalna opcja, bo możemy używać tej frazy, kiedy mówimy albo o mężczyźnie, albo o kobiecie, albo o mężczyźnie i kobiecie razem. Na przykład Piotr bierze dzisiaj ślub z Martą. Marta bierze dzisiaj ślub z Piotrem. Marta i Piotr biorą dzisiaj ślub. Ale możemy te zdania zastosować też, kiedy mówicie o przyszłości, jeśli Marta i Piotr mają już konkretną datę ślubu, na przykład 2 lipca i wszystko jest już zaplanowane, wtedy możecie używać też czasu przyszłego, czyli Piotr bierze ślub z Martą 2 lipca albo Marta bierze ślub z Piotrem 2 lipca, albo Piotr i Marta biorą ślub 2 lipca. Jeśli mówicie o przyszłości, możecie też używać tego aspektu dokonanego, czyli wziąć, i wtedy to może być taka zaplanowana przyszłość, że oni mają ten termin, datę, ale może być taka jeszcze nie do końca dokładna przyszłość, nie do końca sprecyzowane plany. Więc na przykład możecie powiedzieć: Piotr weźmie ślub z Martą 2 lipca, albo Piotr weźmie ślub z Martą w przyszłym roku. Nie wiedzą jeszcze dokładnie kiedy, wiedzą, że w przyszłym roku. I tak samo Marta weźmie ślub z Piotrem 2 lipca albo w przyszłym roku i Marta i Piotr wezmą ślub 2 lipca albo wezmą ślub w przyszłym roku. A jeśli oni są już po ślubie, jeśli ślub już był, to oczywiście mówimy to w czasie przeszłym, więc Piotr wziął ślub z Martą, Marta wzięła ślub z Piotrem, Marta i Piotr wzięli ślub. I na przykład wzięli ślub 2 lata temu. Ale uważajcie na wymowę, bo tam są trochę takie nietypowe połączenia. Na przykład Piotr wziął ślub. To on i eł razem czytamy jak oł. Wziął. Piotr wziął ślub. A Marta wzięła ślub.
tutaj kiedy macie i razem, czytacie jak Marta wzięła ślub. I oni wzięli ślub, tak samo tutaj czytamy jak Kiedy macie w tych czasownikach plus L, to czytamy wtedy L. Oni wzięli ślub. Marta i Piotr wzięli ślub. No dobrze, no to była pierwsza opcja tego, jak powiedzieć po polsku get married, brać, wziąć ślub z, taka najbardziej uniwersalna. Druga opcja to jest czasownik pobierać się, pobrać się. I tego czasownika możecie używać tylko, kiedy mówicie o dwóch osobach, o mężczyźnie i kobiecie razem. Na przykład Ania i Rafał pobierają się dzisiaj. Tylko oni, tylko dwie osoby. Więc Ania i Rafał pobierają się dzisiaj, albo jeśli oni mają już konkretny termin, możecie też użyć właśnie tak samo czasu teraźniejszego, więc na przykład Ania i Rafał pobierają się 5 sierpnia. I analogicznie możecie użyć też formy dokonanej i powiedzieć Ania i Rafał pobiorą się 5 sierpnia albo Ania i Rafał pobiorą się w przyszłym roku, jeśli to jest jeszcze takie niedokładne, jeśli oni nie mają konkretnego terminu. A jeśli ślub już był, mówimy Ania i Rafał pobrali się 2 miesiące temu. Trzecia opcja. Uwaga, trzecia opcja dotyczy tylko kobiet. Tylko i wyłącznie kobiet. To jest fraza wychodzić, wyjść, za mąż, za. Plus biernik. Generalnie większość imion to będzie plus a. Zaraz zobaczycie na przykładzie. Więc jest Gosia. Możemy powiedzieć Gosia dzisiaj bierze ślub z Wojtkiem albo Gosia dzisiaj wychodzi za mąż za Wojtka. Albo jeśli ma konkretną datę, Gosia wychodzi za mąż za Wojtka 8 września na przykład. Oczywiście możemy użyć też czasownika dokonanego, jeśli mówimy o przyszłości. Wtedy to jest wyjść, dlatego będzie Gosia wyjdzie za mąż za Wojtka 8 września albo Gosia wyjdzie za mąż za Wojtka w przyszłym roku. Ona jeszcze dokładnie nie wie kiedy, ale w przyszłym roku. I jeśli ślub już był, wtedy powiemy Gosia wyszła za mąż za Wojtka. I tutaj możecie trochę skrócić tę frazę, możecie ominąć, nie mówić za mąż. Możecie powiedzieć Gosia wychodzi za Wojtka, Gosia wyjdzie za Wojtka albo Gosia wyszła za Wojtka. To jest takie mniej formalne, ale jak najbardziej poprawne. Możecie tak oczywiście mówić. I czwarta opcja, jak możecie się domyślić, dotyczy tylko mężczyzn. To jest czasownik żenić się, ożenić się. Widzicie, tutaj jest żen trochę podobne jak żona. Dlatego mówimy tak tylko o mężczyznach. I posłuchajcie przykładów. Wojtek żeni się dzisiaj z Gosią. Wojtek żeni się z Gosią 8 września. Albo Wojtek ożeni się. To jest dokonany, już czas przyszły. Wojtek ożeni się z Gosią 8 września. A jeśli ślub już był, to Wojtek ożenił się z Gosią na przykład 2 tygodnie temu.
wszystkie podstawowe frazy. Mamy jeszcze więcej, ale to są 4 podstawowe, więc jeszcze raz. Pierwsza, brać, wziąć ślub z. To jest fraza uniwersalna, możemy jej używać, kiedy mówimy o mężczyźnie, o kobiecie, albo o mężczyźnie i kobiecie razem. Druga opcja to jest czasownik pobierać się, pobrać się. Tutaj mówimy tylko o 2 osobach, tylko o mężczyźnie i kobiecie razem. Opcja trzecia, tylko dla kobiet, wychodzić, wyjść za mąż za. I opcja czwarta, tylko dla mężczyzn, żenić się, ożenić się z. Oczywiście tam, gdzie macie z, brać, wziąć ślub z i żenić się, ożenić się z, jest narzędnik. Dlatego mówiliśmy na przykład z Wojtkiem, z Martą, z Gosią. A na koniec jeszcze taka ciekawostka, bo na pewno słyszeliście, że często mówimy ślub, 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 ale też wesele. Więc jaka jest różnica między słowami ślub i wesele? Wesele to jest tylko impreza po ślubie. Ślub to jest ceremonia, a wesele to jest impreza. Żeby być małżeństwem, musimy wziąć ślub, ale nie musimy mieć wesela. To nie jest obowiązkowe. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to było interesujące. Miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!